Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokię C101. Pokażę Wam również demontaż tej Nokii. Telefon posiada na bocznej ściance port ładowania. Obok niego znajduje się również tutaj port USB. Po drugiej stronie nic się nie znajduje. Na odwrocie znajduje się aparat bardzo niskiej jakości. Jest to aparat VGA i dobrej jakości głośnik główny. Teraz sprawdzimy wnętrze tego telefonu. Telefon posiada tylko 10 MB wbudowanej pamięci, ale na całe szczęście został on wyposażony w kartę pamięci. Można dać kartę pamięci microSD do 32 GB. Telefon posiada wyświetlacz bardzo mały. Jest to wyświetlacz 1,8 cala w przedziale 128 na 160. Telefon ma bardzo niskie promieniowanie SAR na ciało człowieka. Jest to promieniowanie o częstotliwości 0,68. Także polecam ten telefon z racji tego, że promieniowanie szkodliwe dla człowieka jest bardzo niskie. Telefon posiada również 3,5 jacka. Można słuchać piosenek przez niego, jak i również radia. Teraz sprawdzimy sobie oryginalne dźwięki tego telefonu.
Telefon, jak widzicie, odtwarza MP3 bardzo dobrej jakości. Widzicie, tutaj posiada różne dodatkowe funkcje, takie jak nagrywanie, dodatki, kalkulator, kalendarz, budzik, stoper, licznik czasu, notatniki, lista zadań. Sprawdzimy sobie tak aparat pobieżnie, zobaczymy, jak to wygląda. Sami widzicie, że aparat jest bardzo niskiej jakości. Sprawdzimy kodem serwisowym, w którym roku ten telefon został wyprodukowany. Gwiazdka, kratka, 4.0, kratka. Jak widzicie, telefon został wyprodukowany. Być może była aktualizacja tego telefonu, bo z tego co mi wiadomo, został wyprodukowany w 2010 roku. 11 rok, luty 23. I tu dalej mamy model tego telefonu i nasz cały soft. Teraz sprawdzimy baterię tego telefonu. Bateria w tym telefonie to BL5C. I telefon został wyprodukowany, już patrzymy, Made in China w Chinach. Ale jest to oryginalny telefon, bo później Nokia właśnie produkowała te telefony w Chinach. Teraz sobie zrobimy demontaż tego telefonu. Ściągamy klapkę, baterię i odkręcamy dwie śrubki, które widzicie tu i tu. Te śrubki są gwiazdkowe. Odkładamy je w odpowiednie miejsce. I teraz podwadzamy obudowę od samego dołu. I z drugiej strony. Jak widzicie, samoczynnie nam odskoczyła obudowa, klawiatura. I widzimy wewnątrz, że mamy do odkręcenia 1, 2, też 4 wkręty, ale tutaj są wkręty znacznie większe, ale też gwiazdkowe. Odkręcamy je. I w tym momencie podwadzamy całą ramkę. Całą ramkę wraz z główną płytą. W takim miejscu, by nie uszkodzić płyty i podzespołów na płycie. Oczywiście przed tym pamiętajmy o wyciągnięciu karty pamięci, karty SIM, bo jeśli tego nie zrobimy, nie wyciągniemy płyty i możemy uszkodzić różne elementy na płycie. Na całym korpusie tutaj znajdziemy, jak widzimy, zasięg, główny głośnik. Tu mamy kostkę ładowania. Tak to wszystko wygląda. Tu jeśli chcemy wymienić wyświetlacz, ściągamy ramkę z jednej strony i z drugiej strony z blokad. I tutaj właśnie wyświetlacz, z tym, że wyświetlacz, jak widzicie, tego akurat nie zrobię teraz, jest lutowany.
oglądania tego filmiku. Zapraszam Was do kolejnych z udziałem Sony Ericssonów i Nokii. Cześć.